Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem waga ciężka, można powiedzieć. Amplituner stereofoniczny Sansui 9090dB, czyli wersja z Dolby System. Niestety ten klocek trafia do mnie jako niesprawny. Nie załącza się układ protekcji, czyli ta tradycyjna i znana maniakom Sansui dioda protektor mruga na czerwono, co oznacza, że mamy jakieś uszkodzenie. Na razie nie wiadomo, co to za uszkodzenie, ja nic więcej również nie wiem. Co można powiedzieć o tym odbiorniku? Kawał kloca rozmiarami robi wrażenie. Widać, ile stołu zajmuje u mnie. Będzie ciężko tym tutaj manewrować, tym klockiem, ale jakoś damy radę. Oprócz oczywiście naprawy trafia na przegląd, nastrojenie sekcji tunera, i przede wszystkim na doprowadzenie do ładu wzmacniacza małej częstotliwości, bo prawdopodobnie w nim jest przyczyna niedziałania i niezałączania się przekaźnika wyjść głośnikowych. Budowę sobie będziemy opisywać może po kolei, jak zajrzymy do środka. Co się rzuca w oczy pierwsze co? Gigantyczna skala, gigantyczny panel przedni. I ja powiem szczerze, to pierwszy mój Sansui 9090, który w ogóle widzę. Jeszcze go nie rozkręcałem, tu jeszcze widzicie, są ślady pozostałości po styropianie, bo paczka była duża, dobrze zapakowana. Ale co się rzuca w oczy, to ta gałeczka, ona świetnie działa. Bardzo lubię, jak tak działa gałka z lekkim oporem, ale czuć, że tam koło zamachowe jest dość duże i ta skala porusza się z pewną bezwładnością. Mi się to podoba, ja takie coś lubię. Przełączniki działają bardzo fajnie, bardzo miękko. Potencjometry, ten jest delikatnie chyba już wypryskany, bo lekko chodzi. Nie ma tragedii, ale jest lekko. Te są z grzechotką, więc się blokują. Ale sobie również je wyczyścimy. Jednak to sprawa drugorzędna. Pierwsze co, musimy go najpierw uruchomić. Także co? Rozkręcam obudowę. Zawsze to będzie troszeczkę lżejszy. Zajrzymy do środeczka. No i ze schematem w ręku będę musiał po prostu lecieć po schemacie, po punktach pomiarowych. Oczywiście są pewne usterki, które w tym egzemplarzu występują nagminnie. Przede wszystkim zimne luty, przede wszystkim na płytce bodajże chyba wzmacniacza napięciowego lub sterownika końcówkami mocy, albo i protektora. W tym momencie nie pamiętam. Są felerne rezystory bezpiecznikowe, które czasami po latach ulegają przepaleniu, no ale to wyjdzie wszystko w praniu, będziemy sobie to na spokojnie diagnozować. Jedyna rzecz, która mnie, że tak powiem, martwi, to, że on już był naprawiany. On już był po jakichś tam przeglądach, czy naprawach, czy serwisach, jak zwał, tak zwał. No i właściciel postanowił przysłać go do mnie. Także ja zaczynam działać, zobaczymy co spotkam, co zastanę w środku. Pierwsze co widziałem już przez kratkę radiatora z tyłu, to, że niestety, ale tranzystory wyjściowe, tak zwane kapelusze w obudowie, ojej, widzicie, zapomniałem teraz, to jest TO3, tak? Z kapeluszami, obudowa z kapeluszami, są to niestety zamienniki ISC, więc to jest chyba chińska, jakaś tam, chciałem powiedzieć manufaktura, ale chiński producent. I znowu chiński. Chiński nie znaczy, że zły, bo wiele rzeczy jest z Chin dzisiaj robione i to przez duże firmy, ale ISC chyba
Jak dobrze pamiętam tą firmę, to ISC chyba nie jest przodownikiem, jeśli chodzi o produkcję półprzewodników, jeśli chodzi o jakość. Zobaczymy, czy to może wina również tych transistorów, może one się jednak wysypały, może to faktycznie te rezystory na płytce protektora, a może jeszcze coś innego. Sukcesywnie, powolutku, od końca do początku, od końcóweczki sobie zacznę pomiary i zobaczymy, co tam. Przede wszystkim trzeba zobaczyć, co w środku piszczy, żeby nie być gołosłownym. Załączam. Dioda mruga, nie przechodzi w stan załączenia, czyli mamy jakieś albo napięcie wysokie na wyjściu, albo mamy duży DC offset, no coś na pewno, co nie pozwala układowi protektora załączyć nam wyjść głośnikowych. Koniec gadania, ale no kawał kloca, podoba mi się. Ja lubię stare amplitunery, lubię tak zwane szuflady, czyli połączenie panelu aluminiowego z drewnianą czy tam fornirowaną obudową. Mi takie połączenie pasuje. Ale kloc jest ogromny, jeśli oglądacie moje filmy, to tutaj no, kilka różnych gościło już amplitunerów, wzmacniaczy czy tunerów i ten robi naprawdę wrażenie. Jest tak duży, że do nagrywania musiałem z boku się przestawić, bo nie ma szans za kamery, bo jest tak daleko kamera. 30 kg około, chyba 30 kg może przesadzimy, ale 27 kg chyba wagi. Robi wrażenie, szczególnie jak trzeba to wnieść po schodach. Dobra, rozkręcamy, zaglądamy do środka. I sezamie, otwórz się, oto wnętrze naszego amplitunera. Zacznijmy może od plusów. Ogromne, po prostu ogromne, ogromny transformator zasilający. Cały obudowany. No jest to, może nie ma największych rąk, największych dłoni, ale naprawdę robi wrażenie. Fajnie. Fajne obudowy stalowe, także ekranowanie i ochrona przed jakimś tam zwarciem dodatkowo. Na górze, za panelem przednim mamy sekcję tunera, głowica WC, tak zwany frontend z kondensatorem strojeniowym, a tu sekcja tunera, płytka tunera, podejrzewam, że tu jest i również beczka, jak i stereodekoder, a jak się mylę, to trudno. Muszę jeszcze zajrzeć w schemat, to mówię tak, z tego co mi podpowiada doświadczenie. Filtry, więc tu mamy 4 filtry pośredniej częstotliwości, więc tu mamy beczkę, a tu będzie zapewne stereodekoder, przełącznik DM fazy 75 i 50 mikrosekund, do wyboru w Europie oczywiście 50 mikrosekund. Tutaj wszystkie kondensatory oryginalne, także prawdopodobnie sobie wyłapiemy je i sprawdzimy część. Tu jest fajnie, tu jest nic nie ruszane, przynajmniej nie widzę po rdzeniach, żeby były ruszane. Być może były, ale jest oryginał. Zabawa zaczyna się, jak zajrzymy sobie już tutaj na sekcję wzmacniacza małej częstotliwości. Tu pierwsze, co rzuca się w oczy, to po prostu ogromna ilość tłustego nalotu, co już świadczy o tym, że ten ogromny selektor długi nie jest może on przerażająco jakiś wielki, bo to nie chodzi o to, bo mamy i tak 4 płytki, tylko że one są rozwleczone, dlatego są wielki. On musiał być prawdopodobnie oblany dość mocno zlany, to wszystko jest tłuste kontaktem. Stała zasada, rozpuszczalnik wysycha, odparowuje, zostaje syf. A przełącznik jak był czarny, tak jest nadal czarny. Czyli to będziemy musieli sobie kategorycznie wyczyścić. Tam pod spodem pewnie będzie jeszcze selektor, czy tam przełącznik od Dolby. On na pewno będzie w podobnym stanie. Ale tu mamy troszeczkę że tak powiem, narobione. Kondensatory widzę, że już były wymieniane. Te diody również takie coś dziwnie zlutowane, ale one chyba są oryginalne. Te rezystory wymienione. Kondensatory wymienione. Tu mamy Jamicona. Natomiast tutaj wsadzony Liger. Tu również
Reszta kondensatorów nie wymieniona, czyli tak wybiórczo. Trzeba będzie pomierzyć. Na pewno te ligery to one wylecą. Co do jamikonów zobaczymy, czy są one dobrej wartości założone. Decyzja właściciela, czy będziemy je zmieniać na coś lepszego, czy po prostu, no ligery to wylatują to na pewno, bo to jest tandeta najgorsza. Jak już robić, to zróbmy porządnie. O Jamikonie się nie wypowiadam, bo stosuję w innych amplitunerach naszych krajowej produkcji. I tyle. Jeżeli trzeba będzie, zmienimy może na jakieś niszykony, być może na coś innego. Kwestia, co właściciel sobie zażyczy. Także tu już mamy jakieś zmiany, coś było naprawiane i przechodzimy do... To zapewne jest płytka... Właśnie, czego to jest płytka? Muszę spojrzeć w schemat, nie będę się mądrzył. To jest płytka na pewno przedwzmacniacza napięciowego, czy tam sterownika końcówek, tranzystorów końcowych mocy. Tutaj również wszędzie wymienione kondensatory, część jamikonów, część liger. Te tranzystory są wymienione. O, widzimy je. To są wymienione również te tranzystory. Diody jakieś też powymienione. Tutaj rezystory. Co się rzuca od razu w oczy, to rezystory są po prostu szeregowo połączone. Pewnie nie było takiej wartości, ktoś tak to załatwił. Czyli tutaj jedna para, druga. Symetrycznie w drugim kanale. No niestety właśnie nie została zachowana chyba symetria. Czyli w jednym kanale tylko wymienione rezystory, w drugim już nie. I robi się sytuacja ta sama co z Yamaha M60. Jeżeli ktoś miał okazję oglądać. Ktoś wymienił w jednym kanale, w drugim nie. Diody w jednym kanale wymienione, w drugim tak. Diody w jednym kanale wymienione. Zapewne jakieś impulsówki 1N4, 148. W drugim kanale zostawione oryginalne. No i trzeba będzie to odkręcać. I się robi właśnie to problematyczna sytuacja jak z Yamahą, że żeby miało być szybko i przyjemnie, a będzie troszeczkę dłużej i poprawiania. Wymienione również zostały, nie widzicie może tego, ale potencjometry, tak zwane trymery od nastawy prądu spoczynkowego, jak i zapewne DC offsetu. Rozkręcamy dalej. Zobaczymy, co jest pod sekcją tunera. Tam zapewne jest zasilacz, bo tu mamy kondensatory. Kondensatory główne filtrujące sobie pomierzymy. Musimy się na pewno dostać. Ściągniemy panel przedni, wtedy dostaniemy się do wszystkich przełączników. Ja ściągam serwisówkę, zapoznam się z serwisówką. Spróbuję tutaj jakieś wstępne pomiary sobie zrobić, co go boli, co tam się pojawia na wyjściu. Czy mamy to, czy są zwarte jakieś tranzystory końcowe, czy mamy jakiś DC offset duży na wyjściu, bo może to być pierdoła, a może być coś poważnego, awaria poważna. Także działam dalej. Będę kręcił w miarę możliwości. Jak będę rozbierał, ponieważ nawet dla siebie kolory kabli będę sobie musiał pooznaczać, a jak nakręcę film, to będę wiedział, co było gdzie. Także działamy. Odkręciłem płytę dolną. Tu mamy chyba płytkę, nie chyba, tylko zapewne płytkę protektora z przekaźnikiem. Wymieniony przekaźnik raczej, bo widać, że świeży. Także plus za to. Ale tutaj żadne kondensatory, nic nie było wymienione na tej płytce, chociaż nie, jest Jamicon. Tutaj również chyba jakiś Jamicon, także coś było też wymieniane. Wypryskane oczywiście wszystkie potencjometry, bo są aż tłuste. Ten wielosekcyjny od, czterosekcyjny od Volume zespolony wraz z balansem. Elna, kondensatory filtrujące 12 000 mikrofaradów na 80 V. Jeśli chodzi o pojemność, no to co do pojemności, to obudowa ogromna. Płytka regulatora barwy, czyli przedwzmacniacza regulacyjnego, nic nie ruszana, nie widać. Płytka Dolby, to co myślałem. Tak jak myślałem, selektor albo był wylutowywany, albo były wszystkie luty poprawione. My sobie to wyczyścimy, ale to i tak później, bo najpierw i tak będziemy musieli ją wylutować. I tak, bo na pewno ten selektor jest wypryskany, także on na pewno będzie do czyszczenia. Co my tu widzimy?
A tutaj mamy... Nie wiem, czy widać. Widzicie? Pęknięta ścieżka. Tak, pęknięta. Pęknięta ścieżka łącząca te dwa punkty lutownicze. Ale to... I tutaj też pęknięta. To nie jedna ścieżka pęknięta, bo jak widzę, tutaj również uniesiona w powietrzu. Odeszła, więc za dużo było albo za mocno grzane, albo po prostu te pady są tak słabej jakości w tym Sansui, ale to ja się przekonam sam na własnej skórze, ja będę lutował. Także już ścieżynkę musimy poprawić ten lód tutaj. Co tu więcej? Tutaj również taki niepewny lód. Dużo niepewnych lutów jest, to na pewno, więc to sobie poprawimy. Pierwsze co zrobię, to od razu zalutuję tą ścieżkę i zobaczymy, czy nam się coś poprawi, czy może on wstanie jednak. Jakby wstał, to byłoby fajnie, bo wtedy jest zupełnie inna praca. Ułatwia to dużo pracy, nie szukamy usterki, tylko po prostu skupiamy się na przeglądzie, na regeneracji przełączników. I tyle. Dobra, działam dalej, lutuję płytkę, tą ścieżkę i zobaczymy, co się dzieje. Wymontowałem płytkę, na której najwięcej było ingerencji, które były widoczne, o czym mówiłem. Jest to płytka sterownika drivera, końcówek mocy, właściwie tranzystorów mocy, czyli cały układ wzmacniacza napięciowego na wejściu poprzez drivery tranzystorów mocy. Tranzystory mocy na radiatorze są umieszczone. Tutaj dużo zmian widać. Płytki, a właściwie ścieżki na tej płytce są upalone. Bardzo dużo upalonych ścieżek. Być może ten druk tutaj jest faktycznie delikatny, no ale to trzeba będzie poprawić. Ale zanim będę poprawiał, to muszę namierzyć tutaj uszkodzenie. Albo uszkodzenie stu, albo w tranzystorach końcowych mocy. Ponieważ jeżeli sobie w tym momencie odpalę amplituner, załącza nam się przekaźnik, czyli układ protekcji. Akurat w tym momencie działa poprawnie. Błąd jest gdzieś tutaj albo na tej płytce, albo w upalonych tranzystorach końcowych. Lub jeszcze w zasilaczu w sumie może być jeszcze w zasilaczu. Zaraz sprawdzę napięcia, jakie w tym momencie podaje zasilacz z odłączoną tą płytką wzmacniacza mocy i będę wszystko wiedział. A tutaj no niestety to najgorsze co mówiłem, czyli diody wymienione w jednym kanale, w drugim zostawione. Tutaj rezystor wymieniony, na jakiś inny. Tutaj rezystor zmieniony, tutaj połączone dwa szeregowo, to samo tutaj, jeden zmieniony na dwa szeregowe, tutaj już nie widać tego. Także wszystko idzie do odkręcenia. Muszę lecieć ze schematem, sprawdzić półprzewodniki, sprawdzić przede wszystkim ciągłość ścieżek, bo tutaj wydrapane są masę. Kurcz. Ja ją sobie wstępnie najpierw umyję. Umyję sobie w izopropanolu, to mi odsłoni troszeczkę luty z tej kalafonii, z tego topnika i pozwoli oceniać, czy gdzieś mamy zwarcie, czy gdzieś pękła ścieżka. No i trzeba szukać uszkodzonych elementów. Także lecę, najpierw mierzę tranzystory wyjściowe, końcowe, a potem dokładnie obmierzam tą płytkę i jeszcze na początku samym zmierzę sobie napięcia z zasilacza. I mała aktualizacja. Co się udało zrobić? Na płytce zasilacza zimne luty. Zmierzyłem sobie napięcia, nie podawał odpowiednich napięć zasilacz. No, dużo ścieżek jest po prostu porwanych, to co widzieliście. Teraz zasilacz daje dobre napięcia na płytce wzmacniacza. Również były zimne luty. Poza tym elementy różnią się między kanałami. Lewy kanał ma zmienione elementy, prawy nie, lub na odwrót, już nie pytał, który jest który. No ale nieważne, w jednym kanale zmienione, w drugim nie, więc albo odkręcamy, to będzie decyzja właściciela, czy wymieniamy elementy w obu kanałach.
łatam płytkę po prostu, bo tam troszeczkę połatana była, więc to jakoś muszę na nowo poukładać te ścieżki, żeby to było pewne. Tutaj również na zasilaczu. No ale pomimo to uruchomił się wzmacniacz. W tym momencie zobaczmy sobie. Załącza się. Odłączyłem kolumny, ale można zauważyć, że w tym momencie gra. Więc uruchomiony już jest. Co nie zmienia faktu, że cała robota przede mną, bo na pewno wyczyścimy sobie elementy stykowe, które są tutaj newralgiczne. Zmienimy te elementy, myślę, w porozumieniu z właścicielem. Nie będzie to duży koszt, ale wymienimy sobie te półprzewodniki na płytce wzmacniacza mocy. Tak, żeby to pasowało wszystko w obu kanałach. Jedna rzecz jest, którą od razu sprawdzę. Prąd spoczynkowy, bo lewy kanał grzeje się pierońsko i nie wiem, czy to jest wina po prostu nastawy prądu spoczynkowego, czy coś jest jeszcze walnięte w tym kanale. Także zaraz sprawdzam sobie prąd spoczynkowy, więc muszę wypiąć odpowiednie bezpieczniki i podpiąć amperomierz i zaraz zobaczymy lewy kanał, jaki ma prąd spoczynkowy. I to, co mówiłem, prąd spoczynkowy kanału lewego 86 mA i ciągle rośnie. Zbyt wysoki prąd spoczynkowy, bo on powinien wynosić 30 mA, więc staramy się zjechać w dół. Jeszcze się upewnię, czy dobrze kręcę. Ok, to jest ten. Zjeżdżamy w dół. 30 mA, niech się ustabilizuje. To samo zaraz zrobimy w drugim kanale. Dobra, zaraz sobie zmierzymy drugi kanał. Tu na razie zostawiamy, niech się ustabilizuje. W kanale drugim również prąd był zbyt wysoki. Także ja sobie go wyreguluję wstępnie, żeby przy diagnozowaniu nie upalić od razu czegoś. Mamy 30 mA. Zaraz sobie poprawię kanał prawy. W tym momencie reguluję kanał lewy. Kanały są już zimne. Jeśli chodzi o tranzystory, są już chłodne. Lekko letnie. A wtedy wcześniej były gorące, także no było przestawione. Ładnie się reguluje. To i tak nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, bo i tak będę wymieniał półprzewodniki dla samego siebie, dla sprawdzenia po prostu. Dla potwierdzenia podejrzeń, że prądy były źle ustawione, to było przyczyną grzania się tranzystorów końcowych. No dobra. Już coś tam odbiera, już coś tam gra. Decyzja jest krótka, myślę. Wymieniamy półprzewodniki w obu kanałach. Rezystory dopasowujemy do typu, jak i mocy, jak serwisówka. Myślę, że te kondensatory, te Liger to na pewno wylecą. Zaraz sobie skontaktuję się z właścicielem i myślę, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Przystępuję do czyszczenia przełączników. Aby się dostać do nich, cały moduł tunera wraz z głowicą, z linkami jest demontowany. Wystarczy podkręcać te właśnie tutaj wkręty, odpiąć kilka wtyczek i kabli i powinien cały moduł zejść do góry. I odpinam przewody, nakręcę sobie od razu film, żebym wiedział, gdzie jakie wchodzą. Porządny czarny.
czerwony, więc to wypinamy. Ok. Żółty na głowicy. 3 wtyczki tutaj. Odpinam z zacisków, z uchwytów, kable i powinna nam już głowica wraz ze skalą i linką zejść. Tak oto cały moduł głowicy nam schodzi, łącznie ze skalą. Tutaj jeszcze przewód czarny, prawdopodobnie masowy, podpięty pod tą wsówkę. To dla siebie już kręcę, żebym wiedział gdzie. Ok. Demontaż przełączników, czyszczenie wszystkich przełączników, bo to obowiązkowo. Potencjometry nie trzeszczą, bo sprawdzałem, ale również je sobie przeczyszczę. No i najważniejsze, dostać się do tego selektora Dolby, który jest pod tą płytką, i do selektora wejść. Selektor wyjść głośnikowych, jak widać styki, wszystkie styki czarne. Z racji, że tu jest, przez niego przepływa cały sygnał do kolumn, no musi być na pewno przeczyszczony obowiązkowo w nienagannej czystości. Nie będę go rozbierał, nie będę odlutował tych przewodów, także nie kręcę nimi. Na boczek sobie odpinam, przechylam przełącznik, podkładam jakąś szmatkę i czyszczę po prostu chemią. Innego wyjścia nie ma. Może jest wyjście, można rozkręcić. W sumie można by. Jednak dostęp tutaj jest, żeby chemią dojechać, pędzelkiem ładnie wyczyścić, następnie nałożyć odpowiedni smar, także tak to zrobię. Przełącznik wyczyszczony, widać blaszka stykowa bielutka, wymyte porządnie w alkoholu, tak żeby wypłukać chemię. I na koniec, ostrość i na koniec zabezpieczymy sobie to oczywiście smarem do styków. Cała tarcza, jak i wszystkie styki przesmaruję pędzelkiem ze smarem. Powinno być ok. I tutaj rozbieram przełącznik Dolby. Widać efekty działania kontaktu, pokrycie ścieżek jakimś osadem. Jest to, nie wiem, czy siarczek, tlenek. No i teraz może tutaj powodować, dochodzi na tych nitach do braku styku, braku przewodnictwa. Dlatego już nie będę udawał mądrzejszego niż inni i po oczyszczeniu zarówno tarczek, jak i styków zalutuję tutaj te pady, te nity do tych ścieżek miedzianych, tak aby była pewność, że w przyszłości nie rozłączy się to. No i czyszczę. I płytka po czyszczeniu. Zalutowałem również te nity niewielką ilością cyny, nie chciałem tego zalewać. Ważne, że jest styk. Teraz smar do kontaktów. Wyczyszczę. Jeszcze widzę tutaj olej z kontaktu, więc jeszcze raz pryskam to alkoholem, wyczyszczę. Smar do kontaktów i można składać. I tak kolejna sekcja za sekcją, jeszcze dwie. I po wyczyszczeniu selektora Dolby czas na wyczyszczenie przełączników i sostatów z panelu przedniego. Będę to robił na urządzeniu, nie wylotowuję. Delikatnie sobie opieram, żeby nie majdać tymi kablami. Ten typ izostatów jest taki, że nie trzeba go wylotowywać, żeby go otworzyć. Widać styki, ale w miarę są czyste. Więc delikatnie przeczyszczę tylko smar i składam. Tak po kolei ze wszystkimi. Tutaj również mamy filtr dolny, górny filtr, wyciszenie, także te też będziemy czyścić. Przełącznik tonów. Jakiej to firmy jest? Alpsa. Przełącznik tonów. Zapryskany jak reszta i widzimy zielony nalot. I totalny brud na stykach. Tu jest aż czarno. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda po czyszczeniu. I przełącznik po czyszczeniu. Świeci się smar i składamy. Kolejny przełącznik przed czyszczeniem i po czyszczeniu. Pobytem tutaj nagłym, tak? Potencjometr głośności jest zespolony razem z balansem. Jest to potencjometr współosiowy. 4 sekcje plus tutaj odczep jeszcze loudness. Ja go nie będę rozbierał niestety. On działa dobrze. Jedynie co, wymyję go w myjce ultradźwiękowej i tak to zostawię. Czasem lepiej odpuścić niż narobić sobie problemów. I ostatni przełącznik do czyszczenia to jest akurat wyciszanie. Wszystkie wyczyszczone.
Te również wyczyszczone, zakonserwowane. Potencjometr głośności już wlutowany. Reszta również zostało poskręcać. Ostatni przełącznik. Te heble również wyczyszczone. I będziemy powoli odpalać. Przy okazji poprawimy te luty. Na płytce protektora to był wymieniany przekaźnik. Poprawimy te luty. Ścieżki troszeczkę upalone, także gdzie można, to wzmocnimy i umyjemy płytkę. I płytka umyta. Dosycha sobie. Lepiej to wygląda, nie rzuca się tak w oczy te lutowania i te ślady topnika. I ostatni element do oczyszczenia to selektor wejść. 4 płytki stykowe. Widać, jaki jest brudny, czarny. Zalany jest całkowicie kontaktem. Wszystko jest tłuste, także tą płytkę selektora wejść sobie, może tak będzie coś widać. Tą płyteczkę sobie umyjemy, bo ona jest cała tonie w tłuszczu wymieszanym z kurzem. Przy okazji te kondensatory prawdopodobnie wylecą, bo już jeden ma utratę dość dużą pojemności. 100 mikrofaradów utrata pojemności, więc wylecą. Sprawdzę resztę. W zasilaczu zamówiłem te kondensatory Liger, wylecą również 100 mikro na 100 V. I działamy dalej. Ja czyszczę selektor. Najpierw go wymyję porządnie. Odtłuszczę, bo jest brudny. Widać osad jakichś, smarów. Jakieś naloty na płytce zielonej są, więc ja to porządnie wypłukam z racji, że to jest selektor. No zielono, widać jakie jest zielone. Z racji, że to jest selektor wejść, tu musi być czyściutko. I selektor wejść już złożony, nasmarowany, widać białe tarcze wyczyszczone. Zastosowano smar do styków, także powinno być ok. Umyję jeszcze płytkę i montaż. I od razu z kontrola kondensatorów 470 mikrofaradów, 50 V, Nippon Chemicon. 364 mikro, więc utrata ponad 100 mikrofaradów. Mimo iż E-series w miarę ok, niskie. Utrata pojemności dyskwalifikuje kondensator. Wstawimy tutaj Panasoniki. I wzmacniacz już uruchomiony. Docelowo jeszcze 2 małe kondensatory zostało do wymiany w zasilaczu, ale selektor włożony, wymienione kondensatory 470 mikro, kondensatory 220 mikro pod selektorem. Tutaj kondensatory w przewzmacniaczu napięciowym, regulacyjnym, przepraszam, były ok, płytki wymyte, wyczyszczone. Dlaczego przykryłem to? Bo jestem w trakcie ustalania prądu spoczynkowego. Z racji, że tak wygląda, a nie inaczej układ po prostu kompensacji prądu spoczynkowego, temperaturowej kompensacji prądu spoczynkowego, że diody sterujące, kompensujące niejako dryf temperaturowy znajdują się na driverach, a nie na tranzystorach końcowych, no to aby zasymulować sytuację dla zamkniętej obudowy, lekko przykrywam ten układ, tak aby się mógł delikatnie pogrzać, tranzystory, żeby się mogły podgrzać. No i mamy prąd spoczynkowy, końcówka prawa 31 mA, końcówka lewa 31,3, 31, 32, tutaj 31,5, także są w miarę równe, już się ustabilizowały. Długo trwa ta stabilizacja, więc trzeba poświęcić na to naprawdę nie 4 minuty jak jest w serwisówce, ale myślę, że te pół godziny, nawet i dłużej, żeby nie powtarzać pomiaru. Od razu sobie kompensuję bias. Nie kompensuję, tylko ustawiam bias. W tym momencie mamy wyjścia głośnikowe, czułość na kanał 20 mV na działkę. Załączam, zobaczmy sobie, załączam teraz wyjścia głośnikowe. Jak widać, delikatnie rozjechały nam się, czyli pojawiło się napięcie stałe. Oscyloskop jest przepięty w napięcie, w tryb sprzężenia DC. Jak widać, kanał lewy mamy, jeżeli to jest 20 mV, tak, czyli no są to pojedyncze milivolty tak naprawdę do 10 mV, więc ustawienie uważam za poprawne. Ono sobie delikatnie pływa, ten bias, to jest normalne od zasilania sieci i tak dalej. Jest dobrze. To ustawianie biasu również DC offsetu, przepraszam, to jest DC offset. Nie jest takie precyzyjne, aby się wydawało. Ono
Przy pokręcaniu potencjometrem potrafi dość dużo rozjeżdżać się, potem się podnosi, stabilizuje na pewnym poziomie. Już tego nie zmieniam, zostawiam tak jak jest do 10 mV. Lepiej nie będzie, a mogę pogorszyć, więc jest to jak najbardziej już w porządku wartość. Prądy, jak widać, trzymają się około 31, kanał lewy, 32 kanał prawy. Także myślę, że to już wystarczy. Teraz przychodzi czas na nałożenie sekcji tunera, która jest osobno, tak jak pokazywałem to wcześniej, i zestrojenie tunera, a temat małej częstotliwości uważam za zamknięty, czyli cała końcówka mocy, selektor wejść, wszystkie przełączniki i selektory. Uważam to już za temat zamknięty. Tutaj widzimy, lekko się ochłodził układ, czyli zdjąłem tą zakładkę, delikatnie prąd wzrósł, ale już sobie spada, więc układ regulacji kompensacji temperaturowej działa poprawnie, trzyma wartość na około tych 31-32 mA na kanał. Jest ok. Jeszcze rzut oka na płytki od spodu, umyte, wszystkie luty wymyte, poprawione. Wygląda to w miarę poprawnie. Czysto jest, gdzieś tam jeszcze delikatnie odkurzyć. Generalnie cały amplituner był czysty w środku. I przechodzimy do strojenia sekcji tunera. Fajne rozwiązanie. Cały tuner wraz ze skalą, wraz z linką napędu. No piękne to koło zamachowe jest. Nie mogę się napatrzeć na nie i podotykać. Tak pięknie to chodzi jak masło. Uwielbiam takie soft touch, jak to się mówi. Czy velvet touch. Amerykanie to nazywają. Strojenie sekcji tunera. Ważna sprawa. Tu mamy przełącznik DM fazy, o którym już wspominałem. Ja sobie go już wymontowałem. Rozbiorę, wyczyszczę, ponieważ jest on na tyle istotny, że wszelkie zanieczyszczenia, które tutaj na nim mogą być, będą wpływać na stałą czasową, a co przełoży się na pasmo przenoszenia tunera, także jego czystość w mojej ocenie jest newralgiczna. Lepiej to wyczyścić, jak i tak mam na wierzchu. Kilka minut poświęcę mu, wyczyszczę, smar, złożę i wtedy zaczynam strojenie tunera. No i mamy wnętrze naszego przełącznika. Jeżeli ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, czy go czyścić, no to jest właśnie stan styków. Chyba nie ma komentarza. Komentarz zbędny, jak to wygląda. Czyścimy. I przełącznik po wyczyszczeniu. Styki są w tym momencie bielutkie. Z zewnątrz blaszki tam w zagłębieniach jeszcze delikatnie zostały zaśniedziałe, ale powierzchnia stykowa jest wyczyszczona na pewno. Kłaczki z wacików. I teraz można zmontować smar zabezpieczający przed utlenianiem czy tam zasiarczeniem przełącznika nałożony. Widać białe styki. Jest ok. I możemy zacząć strojenie tunera. W sekcji tunera podłączony sygnał z generatora. Jesteśmy wstrojeni w 0, w punkt w zerze, sygnał maksymalny niemalże z generatora 97,5 MHz, 45 dBm. Mamy ponad 1 W mocy, co nawet na wskaźnikach widać, że prawie 2 W mocy i zniekształcenia na wejściu przed strojeniem następujące 0,3 lewy, 0,3 prawy, SNR słabiutko, 50 dB. Żeby nie być gołosłownym, przełączmy się jeszcze na wzmacniacz małej częstotliwości. W tym momencie jesteśmy na wejściu AUX, ta sama moc i zniekształcenia samego wzmacniacza małej częstotliwości 200 kanał lewy, 15 tysięcznych kanał prawy, także bardzo nisko. I znowu przełączamy się na wejście tuner. Jesteśmy w zerze, stereo, sygnał niemal maksymalny, jak widać 30 kanał lewy, kanał prawy. To są nasze parametry wyjściowe. Ja się biorę za strojenie sekcji tunera, także widzimy się już po strojeniu. Zobaczymy, na ile ten staruszek pozwoli się zestroić, ile można z niego jeszcze wycisnąć. Jeszcze czeka mnie wymiana żaróweczki od podświetlania pointera, tak zwanego wskaźnika skali.
Niestety po kilku ruchach urwały się te druciki. W oryginalnej żarówce muszę teraz wstawić zamiennik. Jakoś to zbudować, odizolować, żeby było ładnie, jak w oryginale. Dojechały ostatnie części, te ligery. 100 V, 100 mikrowoltów na 100 V zamienię na Nippon Chemicom. 100 mikrowoltów trafiłem na 200 V, także niech będą z zapasem. Ostatnie lądują i robimy sobie podsumowanie. Tuner już zestrojony, także zrobimy sobie podsumowanko i test końcowy urządzenia. Cześć, tutaj Samsui. Tak jest. Sansui już po naprawie, już po strojeniu No sekcji tunera, po złożeniu panelu frontowego, po jego umyciu gałek, umyciu skali. Może sobie powiemy na szybciutko, co było zrobione, a może nie. Zróbmy tak. Najpierw zróbmy pomiary. Mam tutaj pomocnika. Nie, usiądź, babciu. Okej. Jesteśmy w trybie FM. W stereo sygnał z generatora. To już kto ogląda, ten zna. 97,2 MHz, minus 45 dB. Sygnał maksymalny. Według serwisówki powinien on wynosić 4,7 na skali. Niepełne 5, więc tak jest. Zestrojona została skala, czyli pointer. Pokrywa się ze skalą plus minus, powiedzmy te 100 kHz. W tym momencie 97,2, jak widzicie 97 znacznik jest tutaj, więc skala pointer jest delikatnie za, więc się zgadza. 1 W mocy wyjściowej. O, właśnie ważna rzecz. Zestroiłem również wskaźniki wysterowania. Są równiutko 1 W mocy, kanał lewy, kanał prawy w RMS-ie. Przy 1 W mocy w RMS-ie. Zobaczmy sobie zniekształcenia. Może na początku z wejścia zewnętrznego AUX. Dobra, podkręćmy troszeczkę więcej. Około 1-2 W mocy RMS-ie. To są zniekształcenia naszego wzmacniacza małej częstotliwości. 12-14 tysięcznych. SNR 75 dB. Całkiem nieźle. Intermodulacyjne nisko, szum niziutko. To jest nasz sam wzmacniacz, czyli nie wyszło to najgorzej. Zaraz sobie zrobimy pomiar mocy maksymalnej. A w tym momencie przełączam się, słuchajcie, na FM w stereo. To są zniekształcenia od toru FM. Dobra. To są zniekształcenia od toru FM w trybie stereo dla... może podkręćmy sobie delikatnie moc. Dla 1 W mocy wyjściowej. 6, niecałe 6 dziesiątych. Kanał lewy, kanał prawy, kanały równo. SNR dość wysoko, 64 dB. Także jest poprawa do tego, co było 30 THD. SNR chyba około 51 dB, także niezły wzrost. Dało się dużo tutaj jeszcze poprawić. I to zostało zrobione. Zróbmy sobie może teraz jeszcze pomiar czułości. Tak na szybciutko, bo jestem sam ciekaw. Dajemy sobie na pomiar. Zróbmy sobie pomiar czułości, tak aby było widać zarówno diodę FM stereo, jak i pomiar. No i zjeżdżam sobie na generatorze w dół. Minus 80 dBm. Mam jeszcze powyżej 40 dB SNR, więc audycja jeszcze do odczytu, do odsłuchu. Jedziemy aż zgaśnie dioda stereo lub gdy SNR spadnie do 40 dB. Jeszcze jedziemy. Jeszcze jedno oczko. I jeszcze jedno oczko. I już nie mamy tak stereo, czyli cofamy się jedno oczko. Mamy FM stereo, dioda się pali, 40 dB SNR i takie parametry osiągnęliśmy. Czułość użytkową stereo minus 88 dBm. Z tym, że jesteśmy na wyciszaniu. Wyłączmy sobie wyciszanie i zobaczmy teraz czułość. Sprawdźmy w takim razie czułość użytkową w mono. Czyli zjeżdżamy do
26 dB. Przesadziłem. Powiedzmy, to jest to. Czułość użytkową mono minus 101 dBm, więc już podaję tak gwoli ścisłości, bo sam jestem ciekaw, jak ten klasyk, jakie ma parametry. Tam mieliśmy minus 88 dBm, to było 9 mikrowoltów, jeśli chodzi o czułość użytkową stereo. Natomiast mono minus 101 to jest 2 mikrowolty. Czyli chyba zgodnie z serwisówką, coś takiego tam podawała serwisówka. Czyli jesteśmy zestrojony, tor tunera jakby wyszedł z fabryki. Wracamy do pomiaru stereo. Jak widzicie, nie odstraja się ten pomiar, pomimo że to jest tuner analogowy. Zero detektora nie ucieka, także bardzo fajnie to zostało zrobione. Bardzo fajny tor FM, jeśli chodzi tutaj. Ja już sobie troszeczkę posłuchałem go na antenie i naprawdę wyszło to całkiem przyzwoicie. Fajnie zbiera stację, dość dużą ma selektywność. Może zobaczmy sobie teraz jeszcze środeczek, rzućmy rzut oka na środeczek. Wymieniłem również to, co pokazywałem, podświetlenie pointera. Tor FM zestrojony. Tutaj z pomocą przyszedł oczywiście generator. Głowica również podstrojona, jeśli chodzi o czułość. Płytka drivera mocy. Wymienione kondensatory, wymienione tranzystory, o których sobie zaraz powiemy, które były wymienione i na jakie. Wyczyszczone selektor wejść, selektor Dolby. Płytki też przemyłem, tyle o ile to było możliwe. Całość nie była myta, ponieważ nie widziałem takiej potrzeby, a moczyć wszystko w wodzie tam, gdzie nie trzeba, raczej nie jestem aż... Nie jest to, myślę, obowiązkowe. No całkiem przyzwoicie to wygląda. Co miało być wyczyszczone zostało. Nie ma kurzu. Odkurzona powierzchnia. Wracając właśnie. To może nam sobie, niech on tam pracuje cały czas. Jak widzimy, zniekształcenia trzyma. To jest cały czas tryb stereo. Co zostało wymienione? Oprócz oczywiście kondensatorów wymienione również zostały rezystory w końcówce, czyli na tej płytce drivera, diody, tak aby były w obu kanałach takie same. Więc z kondensatorami się nie zajmujemy, ligery wypadły. Ten Nippon Chemicon przy wzmacniaczu gramofonowym również stracił pojemność, zastąpiłem je Panasonicami. W zasilaczu też tam niektóre poszły Panasoniki, jak i Nippon Chemicon, co już wspominałem. Teraz rezystory pomijamy. Walnięte były pary różnicowe na wejściu w jednym kanale. Jeden tranzystor obcinał nam dodatnią chyba połówkę zniekształcenia, wprowadzał, także je wymieniłem. Wymienione drivery. Były również drivery z macy tranzystorów końcowych, również były wymieniane i tak. Jeden był oryginalny, jeden podróbka podmieniona, a w lewym kanale jako drivery były użyte MJE15030 i MJE15031. Wymieniłem oczywiście w obu kanałach na nowe drivery. Były to, teraz mnie zabijcie i już sobie przypomniałem, jako tranzystory sterujące tranzystorami końcowymi użyłem dwóch par. 2SA1930, 2SC5171, były to Toshiby, specjalne do audio. Myślę, że tutaj sprawdzą się o wiele lepiej. Jeśli chodzi o predrivery, czyli tranzystory sterujące driverami, były one również wymienione w obu kanałach i były wymienione na pary MJE350 i MJE340. Oryginalnie siedziały tutaj tranzystory NPN, PNP 150V, napięcie kolektor emitter i 50 mA prąd spoczynkowy. Przepraszam, nie prąd spoczynkowy, tylko prąd kolektora. Te użyte tutaj jako predrivery, czyli MJE350, MJE340, na moje oceny i według mojej opinii przesadzone były, jeśli chodzi o moce. To są o wiele mocniejsze tranzystory, one się nadają całkiem znakomicie, mogą się nadawać jako tranzystory drivery, czy tranzystory sterujące, a nie jako predrivery. Dość dużą mają pojemność złącza,
Ja użyłem czegoś szybszego, czegoś o niższym napięciu kolektora i było to para 2SC 1145 i 2SC 2705. Według mnie sprawdzają się coraz o wiele lepiej. Zniekształcenia są, z tego co porównałem przed i po, są również o wiele niższe. Zaraz sobie to sprawdzimy. Zresztą już widzieliśmy przy 1 wacie całkiem obiecujące. Zaraz sobie sprawdzimy na pełnej mocy, na jakiejś pośredniej mocy. Standardowo załączę oczywiście wyniki linkiem w opisie do filmu. Ja sobie to za chwilę posprzątam. No, rezystory były wymienione, to co już pokazywałem, również na dwa kanały, w dwóch kanałach na takie same odpowiedniki. Poprawione jest kilka jeszcze miejsc tak zwanej nie tyle zimne luty, co zerwane pady. I tyle. Dobra, to ja sobie przestrajam jakoś tutaj układ. Włączam oscyloskop i sprawdzimy sobie na pełnej mocy jakie mamy zniekształcenia i jak to się mówi, pora dać w palnik. Odkręcimy na pełną moc. Sprawdzimy, kiedy zacznie obcinać nam sygnał. Zobaczymy, ile ten staruszek potrafi jeszcze z siebie wykrzesać. Podobnie jak z M60 ustawiłem sobie na dole linię czułość oscyloskopu 10V na działkę i lecimy aż do obcinania obu połóweczek. Tutaj widzimy tylko górną, ale DC offset jest ustawiony i lecimy. Jak widać, kanały wzmacniane równo, więc potencjometr działa równo i tu już nam zaczyna ścinać, więc troszeczkę od sobie zmniejszamy i liczymy 1, 2, 3, 4 i 8 działek i sprawdźmy sobie zniekształcenia od razu przy tym pełnej mocy zniekształcenia bardzo ładne, poniżej 1/10, a moc znacznie powyżej tego, co deklaruje producent. Dobra, ja już zrzucam moc, żeby nie zagotował sobie obciążenia, ani nie zagotował tranzystorów i radiatora. Lekko się podgrzał, ale wszystko w granicach normy. 4,8 działki, 10V czułość, także zaraz sobie wyliczymy moc RMS oddawaną przy wysterowaniu obu kanałów, przypominam. I ja już sobie wyliczyłem moc. To jest 144 W na kanał przy wysterowaniu dwóch kanałów. Także dużo więcej niż to, co mówi producent. Próba ognia przeszła, końcówka. Tranzystory, które użyłem, wytrzymały to. To już któraś z kolei taka próba. Nie chodzi o to, aby katować, ale no, wydaje mi się, że po wymianie tylu tranzystorów, tak aby sprawdzić poprawność użytych elementów i poprawność ich użycia i zastosowania, warto taką próbę ognia przeprowadzić, dać pełen palnik, odkręcić gaz, jak to mówię, i sprawdzić to. No i tyle. Przeszedł próbę, tuner zestrojony. Może sobie sprawdzimy teraz jeszcze na sygnale, jak działają wszystkie przełączniki, czy wszystko jest ok. I na tym będziemy kończyć. I podłączona antena, podłączone kolumny testowe. Ciężko uchwycić ten cały panel, bo jest tak ogromny i masywny ten amplituner, że ciężko się mieści tutaj na tym stole. Podłączyłem sobie antenę, więc zobaczmy. I będziemy podłączać sygnał. Może sygnał testowy 1 kHz. Przełączniki, jak słychać, nie trzeszczą. Tu tylko słychać delikatny moment przełączania, ale nie jest to trzask. Potencjometry również bezszelestne. Wyłączmy sobie korekcję. Lewy, prawy, wszystko działa. Tutaj jest jedyna rzecz, przy minimalnym ściszeniu ta gałka już jest troszkę wyrobiona i ona lata, ale na to już nic nie poradzimy. Takiego potencjometru niestety łatwo nie jest dostać. Jest zespolony
osiowy, współosiowy z regulacją balansu. Ale jak widać wzmacnia równo. Na oscyloskopie było widać. Może żeby było widać strojenie w 0. Zróbmy sobie teraz tak. Tu mam silną stację lokalną. Naprawdę byli w stanie żyć w taki sposób, Świetnie stroi. że ten Pan Bóg Wyciszanie działa. I ma również też i pozytywny. Pokażę Wam, jak ściąga stacje słowackie. Trójka i zaraz będzie stacja słowacka. Ale ją nočná teplota po obidva dni minus Pierwsza 2, stacja minus 6, słowacka. Školina okolo minus 9, ale cez deň stredený a I druga stacja słowacka w stereo. Dość silny A, sygnał. Mali sme veľké šťastie v tom čase ešte aj predsa v tom. My sme sa Zobaczmy coś na górze. Zetka i Dolby. Na Dolby ten dźwięk słychać, że ma lepsze tony wysokie, więc faktycznie odszumianie działa. To słychać nawet na ucho. I tyle. Na tym kończymy serwis tego urządzenia. Przegląd, naprawę, strojenie. Doprowadzony do parametrów, przywrócony do parametrów producenta. Zarówno sekcja tunera, jak i wzmacniacza mocy oddaje pełną moc poniżej zniekształceń deklarowanych przez producenta. Pasmo przenoszenia wynosi od 20 do 20 kHz. Załączników znajdziecie pomiar z programu RMA. Tam również dynamika zniekształcenia. Jeśli chodzi o tuner, to jeszcze zestrojony również został stereodekoder, poprawiona separacja. Już nie będziemy sprawdzać tego. No, myślę, że już nie będę udowadniał w każdym filmie, co jest zrobione. Myślę, że ten, kto ogląda, to wie. Na pewno nie pominąłem stereodekodera również. Tyle. Fajny sprzęt, kawał sprzętu, kawał masywnej konstrukcji. 23 chyba, czy prawie 24 kg wagi. Kiedyś moje marzenie, nigdy nie zrealizowane. Dziś mogłem go gościć u siebie na warsztacie, na przeglądzie, na serwisie. Pozdrawiam właściciela. Myślę, że po kilku dniach testów na spokojnie po zapakowaniu będzie mógł wrócić z powrotem do domu i będzie służył dzielnie i wiernie właścicielowi. Ja dziękuję za ten kolejny odcineczek. Dziękuję za Wasze oglądanie, za Wasze komentowanie. Do następnego. Co będzie? Nie wiem. Zobaczymy. Także trzymajcie się i cześć.